Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu. Jesteśmy w pięknej miejskiej architekturze i właśnie tutaj postanowiliśmy pokazać Wam Kiweya Viestę, czyli miejski skuter od chińskiej marki. Serdecznie zapraszam Was na ten materiał. Kilka słów o samym Kiweyu. Ten producent dostarcza skutery małej pojemności i motocykle małej pojemności głównie na rynki Ameryki Południowej, Azji i Europy. I nazwa tego skutera, czyli Viestę, to puszczenie oczka do Włochów, dlatego że Vieste to małe miasteczko na półwyspie Gargano. Viestę w zeszłym roku zarejestrowało 64 sztuki w Polsce. To wielki dystans do rynkowych potentatów w Polsce, czyli do NMAXa zarejestrowanego w ilości 416 sztuk i do Hondy PCX, która zarejestrowała się w ilości prawie 1000 sztuk. Dystans do nadrobienia spory, ale patrzymy, czy taki skuter jest w stanie konkurować z rynkowym hitem, czyli PCX-em. Mimo wielu dużych i zatłoczonych miast, skutery wciąż nie są realną alternatywą dla samochodów. Polacy, mimo tego, że są społeczeństwem nowoczesnym i chętnie sięgają po nowoczesne technologie i pojazdy, to niestety skutery nie zadomowiły się w naszym kraju jakoś specjalnie dobrze, mimo liberalizacji przepisów i dostępności tych pojazdów, przecież dla osób, które mają prawo jazdy kategorii B minimum od 3 lat. Nie będziemy oczywiście zastanawiać się, dlaczego tak się stało. Zajmijmy się tym, co mamy dzisiaj do zrobienia, czyli omówieniem Kiweya Viestę 125. Odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, dla kogo jest skuter, dla kogo jest taki sprzęt. Moim zdaniem najbardziej dla tych, którzy mieszkają w dużych, zatłoczonych miastach, potrzebują szybko przemieszczać się z punktu do punktu, mają problemy z parkowaniem i przede wszystkim potrzebują jednak jakiejś przestrzeni bagażowej. Bo przewaga skutera nad hulajnogą jest taka, że można na niego zabrać, czy do niego zabrać, zapakować jakiś bagaż. Nie są to oczywiście wielkie zakupy w hipermarkecie, ale w małym dyskoncie, jeżeli będziecie chcieli dwie siateczki tutaj włożyć, co zresztą Wam pokażemy, jak to wygląda, to bez problemu możecie tutaj zapakować. Mimo że Vieste to małe historyczne miasteczko we Włoszech, to ten skuter w ogóle nie koresponduje ani z historią, ani z żadnym stylem retro. Jak sobie zobaczycie tutaj od przodu, no to styl jest bardzo nowoczesny, rzekłbym transformerski nawet. Z przodu dwie podzielone lampy soczewkowe, oczywiście w technologii LEDowej, kierunki wbudowane w bryłę skutera, ekran TFT kolorowy, karbonowe wstawki. No i nie można zapomnieć o pięknym, mieniącym się lakierze, który w tej sytuacji teraz, jak go widzicie, jest taki, no nie wiem, niebieski, a jak postawilibyśmy go na słońcu, to mieni się jeszcze na fioletowo. Zobaczmy teraz przestrzeń bagażową, jak to wygląda. Otwieramy. Ja tutaj co prawda kilka rzeczy już włożyłem, na wypadek jakby padał deszcz przed nagraniem, to wzięliśmy sobie płyn do umycia motocykla. Jest tutaj mój plecak. Spróbujmy zapakować kask, który specjalnie przygotowałem do tego nagrania. To jest kask integralny, dosyć duży. Obawiam się, że się nie zmieści. No niestety kask się nie zmieści, czyli siateczkę z zakupami z popularnego Płaza bez problemu tutaj zmieścicie. Chyba że będzie to impreza na 8 osób i będzie trzeba nieco więcej kupić napojów bezalkoholowych, to wtedy może być problem. Także schowek przedstawia się właśnie tak, następująco. Mamy tutaj 9,8 konia mechanicznego oraz 10,8 N przy wadze 130 kg na sucho i przy moich 76 kg daje to satysfakcjonujące i zadowalające przyspieszenie w mieście. Oczywiście ten sprzęt niespecjalnie dobrze będzie radził sobie poza miastem. Przetestowałem go również na trasie S8. Udało mi się osiągnąć 103 km na godzinę, oczywiście licznikowe, co pewnie według GPS-u będzie bardziej 95-97, więc demon prędkości to nie jest. Natomiast wzięliśmy ten skuter na nasz tor Motorland Ring przy okazji porównania z innymi skuterami chłodzonymi powietrzem, które możecie zobaczyć tutaj po prawej stronie. I ten skuter, mimo takiej mojej świadomości, że nie jest to najszybszy i najbardziej zrywny skuter, jakim jeździłem, osiągnął drugi czas na tym torze, więc nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Natomiast reasumując, czy podsumowując bardziej, do jazdy w mieście, do przyspieszania do 50 km na godzinę, do 70 bez problemu sobie poradzicie. Koła 13 zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jest to taki złoty środek, jaki zastosował Kiwey, dlatego że
Im koła są mniejsze, tym lepiej jeździ się w mieście, tym lepiej manewruje się, tak trochę jak na hulajnodze, a im koła są większe, tym lepiej jeździ się poza miastem, więc 13 z przodu, 13 z tyłu, uznajmy, że jest to złoty środek. Omówmy teraz sprawy związane z ochroną wiatru oraz wygodą i ergonomią siedzenia na tym sprzęciku. A więc tak, podesty mamy poziome, czyli do jazdy po mieście. Niestety one są bardzo małe i tak jak widzicie, moja mała stopa niespecjalnie dobrze tutaj się mieści. Do jazdy poza miastem używamy tych i na tych zmieści się już każdy rozmiar stopy, nawet 50. Jeśli chodzi o ochronę przed wiatrem, to jeżeli jedziemy w ten sposób, no to zagląda nam trochę wiatr do cholewek i jeżeli jedziemy w ten sposób, to mniej, ale też, więc ta ochrona przed wiatrem nie jest najlepsza, co można byłoby przyjąć jako ukłon w stronę raczej tych, którzy jeżdżą w mieście. No bo jak wiecie, gorące silniki rozgrzanych aut, między którymi jedziecie, pokonując szybko drogę do pracy, włączające się wentylatory powodują, że jest po prostu gorąco, więc być może dlatego tak tutaj się to przedstawia. Na duży plus regulowana szybka w zakresie góra-dół. W mieście pewnie pochylona najniżej, jeżeli jeździcie poza miastem najwyżej, to daje satysfakcjonującą i zadowalającą ochronę przy prędkości 100 km na godzinę, bo szybciej tym sprzęcikiem pojechać się nie da. Więc podsumowując, akurat kwestie związane z ochroną wiatru, przed wiatrem bardziej, może powinienem powiedzieć, bardziej jednak w stronę miasta ten skuter kieruje. Oceńmy teraz wyświetlacz. On jest dość nowoczesny, jakbyśmy go zestawili z konkurencją. Kolorowy, dotykowy w dwóch miejscach. Uwaga, możemy dotknąć tutaj i wtedy przełączamy tryby między wycieczką a całkowitym przebiegiem. Jeżeli wcisnęlibyśmy ten guzik, to jesteśmy w stanie zmienić datę i godzinę. Oczywiście nie jest 22:23, bo mamy dosyć jasno. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to, co możemy sobie poklikać. Wyświetlacz jest bardzo czytelny, bardzo dobry kontrast pozwala dojrzeć prędkość, z jaką jedziecie nawet w słoneczny dzień. Mamy tutaj naładowanie baterii. Jeżeli uruchomilibyśmy ten sprzęcik, to tutaj będą nam się pokazywać również obroty. Oczywiście mamy poziom paliwa, przejechane kilometry i to w zasadzie wszystko, czyli niewiele, ale bardzo czytelnie i ładnie dla oka. Określiłbym to jako wystarczające i coś więcej niż konkurencja jednak to daje, bo mamy tutaj wyświetlacz kolorowy, a w większości renomowanych marek mamy raczej czarno-białe wyświetlacze. Powiedzmy także słów kilka o tym głównym manipulatorze, którym możemy odpalać skuter, otwierać wlew paliwa oraz siedzenie. Wygląda trochę jak w mikrofalówce i jak naciśniemy, to tak samo się podświetla. Nie jest to bardzo intuicyjne, jeżeli podchodzicie do tego pierwszy raz. Żeby skuter odpalić, widzicie, już zdążyło zgasnąć, żeby skuter odpalić, należy wcisnąć, przekręcić na odpalony zapłon i dopiero wtedy, jeżeli ściągniemy go oczywiście z bocznej podnóżki, to będziemy mogli ten skuterek odpalić. Uwaga, otwieranie wszystkich schowków i wlewu paliwa. Żeby to zrobić, musimy przekręcić to w tę pozycję, co mamy opisane, żeby nie trzeba było się specjalnie zastanawiać, ale i tak nie uważam to za niezbyt intuicyjne. I wtedy przy wciśnięciu słyszeliście, że się otworzył, ale przetrąci kamerę, to nie będziemy dalej już otwierać. Fuel, czyli paliwo, naciskamy, otwiera nam się wlew paliwa. Dzięki takiemu zastosowaniu jesteśmy w stanie nalać paliwo bez schodzenia ze skutera, co moim zdaniem jest dosyć wygodne. Aby dokończyć sprawę tego wichajstra, należy jeszcze zwrócić uwagę na kluczyk, który, uwaga, jest bezprzewodowy. Trudno nazwać to wyposażeniem dodatkowym, ale warto odnotować, że do odpalania, jeżeli umrze nam akumulator, możemy użyć również kopki. Kilka słów o zawieszeniu. Warto odnotować fakt, że mamy tutaj z tyłu po obu stronach sprężyny i amortyzatory, dzięki czemu kierownikom, którzy są nieco bardziej przypakowani niż ja, takich nazwijmy, będzie jeździło się łatwiej, będzie lepiej tłumiło. Z przodu tarcza, z tyłu tarcza, dodatkowo system CBS, po angielsku Combined Braking System, co po polsku oznacza połączony system hamulcowy, dzięki czemu używając jedynie prawej klamki, oba hamulce nam hamują, co przy jeździe delikatnej w mieście jest bardzo przyjemne. Jeżeli jedziecie gdzieś dalej i szybciej, bardziej sportowo, no to oczywiście zachęcam do używania również
tylnego hamulca osobno. W każdym razie jest to bardzo komfortowe i przyjemne. Warto odnotować fakt, że pierwszy raz ten system został zastosowany w Hondzie w 1983 roku w litrowym motocyklu i w większości małych skuterów i motocykli Hondy jest dostępny. Idźmy, moi drodzy, w takim razie w stronę podsumowania. Za 10 490 zł mamy bardzo ładnie wyglądający i bez żadnej złośliwości powiem bardzo nowoczesny skuter z fajnym systemem hamulcowym, bezkluczykowym dostępem, odpowiednim schowkiem do tego, żeby zrobić sobie zakupy w dyskoncie. Jeżeli uważacie, że ten sprzęt pomógłby Wam w przemieszczaniu się po mieście, do pracy oraz na małe zakupy, serdecznie zapraszam Was na jazdy testowe. Na dole w komentarzu pierwszym znajdziecie formularz, po którego wypełnieniu będziecie mogli umówić się na jazdę testową. Dziękuję, do zobaczenia i serdecznie zapraszam Was do oglądania pozostałych materiałów na tym kanale. Siemanko!